Siemaneczko, witam was w tym filmie, w którym wprowadzę was w fascynujący świat CSS. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak strony internetowe zyskują tak różne wyglądy? Od prostych blogów po wyszukane sklepy internetowe. Za wszystkim tym stoi magia CSS. W tym filmie odkryjemy tajemnice CSS i nauczymy się, jak wykorzystywać jego moc, aby tworzyć strony internetowe o oszałamiającym wyglądzie. CSS, czyli Cascading Style Sheets, to język programowania, który pozwala nam stylizować wygląd stron internetowych. Dzięki CSS możemy zmieniać kolory, czcionki, układy elementów, a nawet dodawać animacje czy interakcje jakieś. Zobaczcie, tak wygląda YouTube bez CSS, a tutaj też po prawej macie z CSS. HTML definiuje strukturę strony, jej swoisty fundament naszego budynku, a CSS jej wygląd, tak jak tapety czy farby w domu. Dzięki temu możemy łatwiej modyfikować wygląd witryny bez wpływu na jej treść. W tym filmie poznamy podstawy CSS, m.in. historię CSS, tego jak powstawał. W składzie języka CSS nauczymy się pisać proste reguły CSS, aby stylizować różne elementy HTML. Rodzaje dodawania CSS do kodu. Będą 3 rodzaje, jak dodawać kod CSS do HTML. Jesteś gotowy? Zaczynamy naszą przygodę z CSS. Historia CSS. Bardzo krótka wycieczka w czasie. Strony internetowe w połowie lat 90. XX wieku były raczkującą technologią. Chociaż HTML zapewniał podstawową strukturę, brakowało mu narzędzi do kontroli wyglądu. Strony wyglądały różnie w zależności od przeglądarki, co prowadziło do chaosu i frustracji użytkowników. Z pomocą przyszedł wtedy Håkon Wyum Lie, nie umiem tego czytać, norweski informatyk pracujący w firmie Netscape. W 1994 roku zaproponował on nowy język o nazwie Cascading Style Sheets, czyli CSS, którego celem było oddzielenie struktury strony HTML od jej prezentacji, czyli CSS. Pomysł spotkał się z początkowym sceptycyzmem, ale z czasem CSS zyskał na popularności. Programiści i projektanci stron internetowych docenili jego prostotę, elastyczność i moc. Wraz z rozwojem technologii webowych CSS również się rozwijał. Wprowadzono nowe funkcje, takie jak pozycjonowanie elementów, animacje czy media queries, co poszerzyło wachlarz możliwości stylizacji stron. W 1996 roku W3C, czyli World Wide Web Consortium, organizacja odpowiedzialna za standaryzację technologii webowych, opublikowała pierwsze oficjalne rekomendacje CSS1. Od tego czasu CSS przeszedł przez kolejne etapy rozwoju z wersjami CSS 2, 3 i teoretycznie 4 miała być. Dzisiaj CSS jest nieodłącznym elementem tworzenia stron internetowych. Jest używany przez praktycznie wszystkie strony internetowe, od prostych blogów po rozbudowane aplikacje webowe. CSS stał się również podstawą wielu frameworków, czyli zbiorowisk kodu frontendowych, takich jak Bootstrap czy Foundation, które ułatwiają tworzenie responsywnych i atrakcyjnych stron internetowych. CSS miał ogromny wpływ na sposób projektowania i tworzenia stron internetowych. Umożliwił tworzenie bardziej spójnych wizualnych witryn, ułatwił dostosowania stron do różnych urządzeń i przyczynił się do rozwoju bardziej interaktywnych i dynamicznych doświadczeń użytkownika. Hej, jeśli podobał wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Składnia CSS. Język kodu. Składa się on z prostych reguł, które definiują, jaki dany element HTML ma wyglądać. Każda reguła składa się z 3 części. Po pierwsze jest selektor. Określa, do którego elementu HTML ma zostać zastosowana reguła. O selektorach szerzej będzie w innym odcinku. Może to być konkretny tag HTML, np. paragraf, klasa CSS. Tutaj nie wiecie czym klasy, no to będzie w innym odcinku. Czy inne. Następnie mamy klamry i w nich po prostu piszemy kod CSS. Na końcu mamy deklarację. Najpierw jest właściwość, tutaj mamy tło, później dwukropek i później wartość tego tła, no to tutaj będzie zielone. I jak chcemy dodać kolejną właściwość i wartość, to dajemy średnik pod koniec i Enter i następnie znowu piszemy kolejne. To będzie widoczne później w naszym kodzie. I zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Piszemy sobie tam paragraf i tutaj określamy CSS. Najpierw jest właśnie ten selektor P, wybiera wszystkie paragrafy, no tutaj mamy akurat tylko jeden. Następnie ustawiamy sobie kolor tła, będzie czerwony, ta właściwość. Później jaka ramka, właściwość ramki, ma być tam czarna.
i właściwość koloru tekstu będzie biały po prostu. Selektory CSS to fundament stylizacji stron internetowych. Pozwalają precyzyjnie wybierać elementy HTML, do których chcesz zastosować określone reguły CSS. Dzięki nim możesz kontrolować wygląd różnych części strony, od tekstu, obrazków, po nagłówki i menu nawigacyjne. Wszystkie metody dodawania CSS do naszego HTML-a. CSS sam w sobie nam nic nie da, musimy go dodać najpierw do HTML-a. Zobaczmy, jakie są metody. Istnieją 3 metody w linijce, to jest inline w angielskim, nie wiedziałem jak to spolszczysz. Wewnętrzny arkusz stylów, czy zewnętrzny arkusz stylów. Dobrze, zobaczmy jak to w linijce działa. Mamy element HTML i dodajemy do niego po prostu style równa się i tutaj kod CSS będzie jakiś tam kolor, to dam blue i średnik, czyli następna reguła, coś tam dam jakiś background color red. Po prawej widzicie jakie są zmiany. I zobaczmy coś jeszcze, dodajmy. Oj, to mi wyszło. Co tam, jakaś tam ramka powiedzmy, tak? No i jest. Unikaj używania CSS w ten sposób, jeżeli jest to możliwe. Jest to przeciwieństwo najlepszej praktyki. Po pierwsze jest to najmniej wydajna implementacja CSS do utrzymania. Jedna zmiana stylu może wymagać wielu edycji na jednej stronie internetowej, no bo mamy do jednego paragrafa tylko jeden, no i musimy przekopiować to. Po drugie, wbudowany CSS miesza się również z kodem naszym HTML i treścią, co sprawia, że wszystko jest trudniejsze do odczytania i zrozumienia. Drugi sposób, wewnętrzny arkusz stylów, dajemy w headzie style, o tak, dajemy enter i tutaj piszemy kod CSS. Po prostu dajemy selektor, tam H1, no i tutaj jakaś tam właściwość, damy tam kolor jemu tam niebieski, coś tam jeszcze, jakieś tam tło, nie wiem, żółte i co jeszcze może być, o znowu ta ramka niech będzie. I to już jest lepiej, bo działa na całym dokumencie, jak widzicie, każdego H1, chociaż H1 powinno się tylko jedno dawać, ale tak samo każdego paragrafa. Dajmy sobie jakiś paragraf. Coś tam, dobra. I znowu dodamy do paragrafa klamry. Jakąś właściwość, nie wiem, kolor, żeby był inny. I to będzie działać na każdy paragraf. Jak widzicie, tutaj jest ta linijka style. W pewnych okolicznościach te wewnętrzne arkusze stylów mogą być przydatne. Gdy pracujesz tylko na jednym pliku HTML, to jest to wygodne. No jednakże jeżeli nasza strona ma mieć więcej niż jedną witrynę, a raczej każda ma, no to staje się to problematyczne, gdy chcemy, by wszystkie witryny mają podobny styl. W tym wypadku musimy ręcznie przekopiować nasz kod CSS na każdą stronę, ten style, co jest dość niewygodne. Z pomocą nam tutaj przychodzi zewnętrzny arkusz stylu. W innym pliku po prostu będziemy CSS robić. I zobaczmy, najpierw sobie tworzymy ten plik CSS, tam jakaś nazwa i CSS. Zazwyczaj jest styles pierwszy, .css. Następnie musimy złączyć ten plik z naszym HTML-em. Tutaj dajemy link i relacja automatycznie się nam daje, czyli będzie, że style sheet, czyli właśnie do stylu. No i musimy dać odpowiedni link. No i w pliku naszym CSS piszemy kod CSS. Po prawej będzie widoczne to wszystko. Zobaczmy, tak jak wcześniej piszemy to H1 i sobie zmieńmy coś, jakiś kolor, powiedzmy niebieski, widzicie, od razu jest. Tak samo jak dam kolor tła, to od razu działa, bo jest po prostu zlinkowane, jest połączone ze sobą, a z racji tego, że jest w osobnym pliku, to można na inne strony po prostu to przekopiować i jest to bardzo wygodne i najczęściej używane zresztą. Widzicie, w styles CSS, inny plik. A tutaj po prostu zlinkowaliśmy. Istnieją różne rodzaje brania linków do pliku. Po pierwsze, możemy, jeżeli jest w tym samym folderze, dajemy slasha i po prostu będzie styl, czyli ten plik. Po drugie, w folderze niżej dajemy slash, folder, no i ten plik. A po trzecie, może być folder wyżej, czyli dajemy dwie kropki, slash, no i będzie ten plik. Podsumowując, CSS to potężne narzędzie, które pozwala na tworzenie pięknych i funkcjonalnych stron internetowych. Znajomość CSS jest niezbędna dla każdego, kto chce tworzyć nowoczesne strony internetowe. W kolejnym materiale zaznajomimy się z selektorami CSS, by nie wybierać tylko po elementach HTML. Dzięki za obejrzenie materiału, a jeżeli interesuje Was czym jest HTML, to zapraszam tutaj.
Na razie.